freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o aktualizacji 1.0.82. W polskiej wersji to się nazywa Wyścig Smoczych Łodzi, a nie jestem sam, jest ze mną dzisiaj też Pretol. Siema Pretol. Witam. Zaprosiłem Pretola tutaj do rozmowy o naszej aktualizacji, żebyście zobaczyli też szerzej jak to wygląda i też nie tylko moją opinię znali na temat tego wszystkiego. Pretol też tutaj mi nieraz pomaga, więc zrozumieć niektóre aspekty, więc fajnie, że jest. To co, Pretol, zaczniemy może od że wchodzi nowy event, Święto Smoczych Łodzi, nie? Tak, po kolei nowa seria eventów. Tak, będziemy zbierać liście bambusa, tam będziemy zdobywać jeszcze jakieś młoty, zgarny hartowane młoty, tak? Tak. Tu są do nagrody. Kuźnia Kowalska. Pamiętasz, co była ta Kowalska specjalnie? Odwiedzić kuźnię? Chyba mogliśmy tam te szkice, nie? Zdobywać dodatkowe. Po kolei może polećmy od jedynki. No dobra. To pierwsze to mamy zbieranie liści bambusa, czyli za robienie barbarzyńców, jeżeli chodzi o pewnie forty, surowce, no to sobie będziemy standardowo zbierać i je tam wymieniać na nagrody, nie? Bo jak dobrze pamiętam, to będzie tak, że będzie, tak rozmawialiśmy przed chwilą, że będzie to 7k rubinów, nie? Będziemy odblokować stage i też tam za chyba 50 zł będzie można odblokować drugi stage. Tak, za 7k gemów ten drugi poziom i trzeci za 48 zł. Tak, dokładnie. I dzięki temu, że będziemy szli po kolei, zdobywać te paski, jakby tak powiedzieć, wymaganych tych bambusów, prawdopodobnie będziemy sobie, jakby tak powiedzieć, coraz bardziej ten stage pchać. No i to, nie będę ukrywał, opłaca się, bo 7k gemów i tak się zwróci. Tak, jeden z najlepszych eventów, bo tam wpakujesz te 7k, potem ci się to zwraca, dodatkowo dostajesz chyba 35 głów, jakieś materiały, speed-upy, bla bla bla. Tak. Ogólnie mega dobry event. Tak. Przygotujcie sobie AP i gemy. Dokładnie. Ochrona zaopatrzenia. Drugie to mamy inwazję barbarzyńców akurat, czy odeprzyj inwazję barbarzyńców, odzyskaj towar należyty do Rady Handlu. To nie jest to, co po prostu bierz barbarzyńców i te takie randomowe eventy się rozpią? Tak, to będzie to. Dokładnie to będzie to. Kowalskie specjały to już mówiliśmy, że tu będziemy mieli tę okazję do przesłania, czy będziemy mogli sobie dużo więcej fragmentów zdobywać. Fajna opcja. Materiały i legendarne szkice. Tak. Ochrona zaopatrzenia też 4. podpunkt, czyli będziemy standardowo też asekurować bizona. Tylko nie wiem, czy to jest, czy to będzie indywidualnie, czy to będzie sojuszowe. Zaopatrzenie bezpiecznie do wioski, ochrania własność mieszkańców. Chyba mi się zdaje, że to będzie solo ta ochrona. Nie, że to jest to indywidualne pod złote głowy. Tak. Ten, co jest na tam poziom, żeby odblokowywać i potem odblokowujecie legendary. Powiem szczerze, grałem go. Zresztą jest filmik nawet na YouTubie z tego. No jest czasem ciężki. Jak ci się źle zespawnują ci barbarzyńcy, a masz chyba 3 próby dziennie, no to jest ciężko to wyciągnąć, nie? Niestety. Bo zaraz dopadają do tego byczka Fernando, jak ja to sobie nazwałem. Fortuna rybaka, no to co już było, nie? Czy będziemy łowić rybki, żeby zdobywać to było ostatnio jakoś parę miesięcy temu chyba. Napaść Ceroli, zbieraj sojuszników, wspólnie ruszajcie do ostatecznej bitwy Ceroli. No, powiem szczerze, te wszystkie punkty, co tutaj wymieniamy, to ogólnie ten czas w czerwcu... Są super eventy, bo jakby Ceroli Assault to masz te, powiedzmy, tam 2-3 próby dziennie i ile ci to zajmuje, tam klikasz quick, może grasz 30 sekund i dostajesz tam materiały, jakieś inne super gemy i wszystko. Także póki co to w ogóle te eventy są takie, no zaskakuje mnie to, że dają tak dużo darmowych rzeczy po prostu. I to w jednym czasie, nie? Tak, właśnie, no zadowolony jestem. Tak, gorączka klejnotów, ale to już to jest dodatkowe prezenty na zakup w grze. To, co wczesaliśmy wcześniej, że to jest chyba do sezonu 2, tak? KVK 1. Od 21 Dnia Królestwa do KVK 2. Tak, czy to jest gorączka klejnotów, będzie na tym. Przypuszczamy, że to będzie jakiś event związany z wydawaniem klejnotów i tam macie jakieś dodatkowe nagrody, tylko nie wiem. Tak, że kupujesz te paczki i to jest to nagrody za doładowanie, to tam wybierasz tego dowódcę. Tak, też tak może być. Bo przeważnie to było 10k rubinów, jak pamiętam, i miałeś tam 40 główek gdzieś danego dowódcy, co wybrałeś.
Tak, tylko zastanawiam się właśnie, bo tu Dlaczego? napisałeś, że to do KVK2 Tak. i nie wiadomo, co będziemy mieć my w socu jakby, nie? Tak, no i właśnie to jest zastanawiające, bo my normalnie też to mamy, więc pytanie, czy oni coś tam zmienią, albo może to będzie później, nie wiem. Może to po prostu przenieść na później, nie? Może nam na przykład dadzą ten zwykły, ten taki, co był zawsze, przez parę lat, ten po złote głowy, a im po prostu dadzą ten, no nie wiem. Że ogólnie się wie, bo patrz, ten event, tutaj to wszystko to wyjdzie, to gdzieś początkiem czerwca, nie? A w połowie czerwca gdzieś koło 12-13 będzie też MGT, więc kolejny... Jak wpisałem ogólnie w Google to święto Smoczych Łodzi, to jest 10 czerwiec, czyli tak właśnie do połowy czerwca, no myślę, że tak właśnie połowa czerwca, tak samo sprawdzałem ci z Gula, 8 czerwiec nagrał filmik, więc tak połowa czerwca powinny wejść eventy. O kurde, no to teraz popatrz teraz w drugą stronę, to jeżeli... nie? Ale ogólnie czerwiec będzie bardzo taki systematyczny, bo jeżeli idąc tak jak idziemy teraz z miesiąc na miesiąc, no to za miesiąc będziemy mieli kolejną mobilizację sojuszu, bo w miesiąc mamy mniej więcej w podobnym czasie mobilizację sojuszu, nie? Teraz jest po raz kolejny, nie? Że mamy gdzieś tam między 10 a 12 się zaczyna, nie? Tak, i dolicz sobie jeszcze, jak na przykład twoje królestwo wchodzi i ma pre-KVK albo KVK, Tak, nie? Że w ogóle masz combo takie, że czerwiec naprawdę będzie bar. No i MGT, nie? Bo MGT też raczej się pojawi gdzieś w tych okolicach, więc ogólnie no będzie... w ten weekend było, nie? Tak, więc ogólnie czerwiec będzie wyrąbany w kosmos, nie? Pod względem będzie. 8, droga ku wielkości Kroszy, no to jest Zenit, o którym pewnie słyszeliście, o którym też macie u mnie shorta nagranego, że będzie Zenit, gdzie będziemy mieli 15 punktów zdrowia dla łuczników. Tam będzie chyba minus po 5% dla piechoty i dla kawalerii, jeżeli dobrze pamiętam. Jak to się nazywa? Road of Greatness? Tak. Jak to po polsku ci tam pisze? Droga ku wielkości. Bo to było chyba Zenith of Power i Droga Potęgi, coś takiego chyba. No, ale znaczy, inaczej, w czerwcu i tak miał być Zenit, więc mi się zdaje, że to jest to. Mogę się mylić, nie? Chyba, że tu jest gwiazdka, to wydarzenie będzie dostępne tylko w regionach... Aha, poczekaj. 8, to wydarzenie będzie dostępne tylko w regionach, gdzie trwa lub zakończył się sezon drugi. Szczegóły znajdziesz w kalendarzu, czyli tego my nie będziemy mieli, czyli to nie jest Zenit. No nie, bo Zenith się nazywał Zenith of Power. A no tak, raczej, czyli to nie jest Zenit, to mój błąd. To droga ku wielkości, krocz ku wielkiemu kumulu do ładowania, aby zdobywać nagrody. To coś nowego może być, albo... No, bo ja tego nie pamiętam. Albo coś nowego, albo coś starego, bo ja nie kojarzę tej nazwy. Tak. Nie mam bladego pojęcia, co to będzie. Droga ku wielkości. Recharge to earn rewards, czyli pieniądze, trzeba doładować pieniądze. No. Może to też będzie coś związane, no nie wiem, dobra, zobaczymy, no. Przeglądniemy niektóre konta z KVK2, może ktoś nam powie, co dokładnie to będzie. Jeżeli wiecie, to dawajcie komentarz w filmiku, bo to też nam dużo pomoże. Ale tu pisze, szczegóły znajdziesz w kalendarzu wydarzeń. Niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, gdzie wszystkie królestwa mają co najmniej 21 dni. Ale popatrz, szczegóły znajdziesz w kalendarzu. Niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, gdzie wszystkie królestwa mają co najmniej 21 dni. Wszystkie królestwa. Czy to my też to możemy mieć? Znaczy, no w tych dwóch pisze... Pierwszym gwiazdkę masz... 7 pisze, że od 21 do KVK2. Tak, a 8? 7 pisze, że... Masz gwiazdkę? During or after, czyli podczas KVK2 lub po KVK2, czyli my też to powinniśmy mieć. Tak, dokładnie. Też tak. Czyli tylko nie wiem dokładnie, co to będzie. Ja nie pamiętam. Muszę, jak wiecie, ktoś wie, kto ogląda, dawajcie nam w komentarz. Ale o Zenicie w takim razie nic nie napisali chyba. No nic, ale zapowiedzieli, że Zenit będzie w czerwcu, bo oficjalnie było na stronie, że Zenit w czerwiec. Więc on albo będzie gdzieś między tymi zapisami 10 czerwca a 24. Albo po, ale może być, w sumie z drugiej strony... Chyba, że zmienili po prostu nazwę, ale nie, no bo tu jest recharge, no to tu na pewno będzie po prostu do ładowania, więc to a na jakby pewno... puścili na przykład Zenit między 10 a 24 czerwca, wiesz, między 2 a 3 zapisem na KVK? Też tak może być, nie? Może. No, zobaczymy. Może się zgra tak, że my z pre-KVK właśnie będziemy mieć Zenit i tam trening poleci ostro. Też tak może być, no. Nowe wydarzenia, bierze świat będzie dostępny z poziomu liceum i to jest coś nowego. Pierwszym przystankiem w tej podróży będzie starożytny Rzym, rusz z uczonych na wyprawę, rusz do odległych czasów, przyszły historii jeszcze raz. No, ciekawe, czyli co? Będzie jakby dodatkowy event z Liceum Mądrości. Pewnie będziemy się dowiadywać.
jest ten budynek, co się czyta gazetę i robi egzamin. Tak. Od razu go pokażemy, bo może nie każdy wie. Więc tutaj pewnie coś się pojawi dotyczące tego Rzymu, czyli może będziemy poznawać historię Rzymu, a potem będą jakieś pytania na egzaminach z tego. Może tak będzie, kurczę. No nie ma żadnych detali, nie wiemy czego tu można oczekiwać. Nie, właśnie nie ma nic takiego. No a pewnie coś rzucą fajnego i będzie. I tutaj mamy to, tu mamy to. Czekaj, żeby nie przyjechał, bo otworzyłem. Dobra, mamy. No to co, trzecia to są poprawki w Zaginionym Królestwie. Niezłomnie wojownicy w sezonie podboju zostałem pionierem w trybie mini sezonu. Optymalizacja opowieści, obleżenie Orleanu w sezonie podboju. Co to znaczy? Orleanie to już... A co to znaczy to? Become a pioneer in the mini season mod. Mówisz o jedynce, no. O jedynce. Niezłomni wojownicy w sezonie podboju zostaną pionierem w trybie mini sezonu. Właśnie nie wiem. O co dokładnie chodzi? Wiem, co to znaczy pioner, bo pioner to jest to takie, że jakby zalecane jest zarejestrowanie się, że jest często i że dostajesz dodatkowe nagrody za rejestrację, ale nie wiem, co oznacza ten mini sezon mod jakby. Też nie mam bladego pojęcia. No Może dobra, chodzi o jakieś pre-KVK? Nie, to nie może być to. Ale to jest coś też nowego, bo tego nie było. No mini sezon mod to tak chyba pierwszy raz słyszę, ale pioner no to wiadomo, no na przykład jak wyszły Tajcy czy wyszły Alliance Invictus, no to oni zawsze są pionerami. Tak. Optymalizacja opowieści w oblężonym Orleanie w sezonie podbojów. Tutaj ty coś wiedziałeś na temat tego, co tutaj wchodziło, zaktualizowane umiejętności. Tak, poddodawali nowe skille, nie? Ty wiesz. Tak, bo tu mamy Deskiego, Henryka, Budikę, nie? Tak, tylko ja nigdy nie grałem Orlanu, ale tam masz chyba tak, że jak na przykład używasz kogoś do skilla, to nie możesz go wyjąć w pola. Tak, jest I spójrz właśnie, że tu są, no można powiedzieć, że meta dowódcy, czy też no Neftki, czy Scipio, no to są meta dalej, nie? Budika jest z Ashurem grana dalej. Tak, też. Budika też. No ten Bertrand, no to może w końcu będzie, wiesz, jakaś używalność, tak jak na przykład Ramzes jest OP w Orlanie, nie? Henryk V, no to też czasem dalej jest puszczana ralka. Niektórzy ludzie jak grają 3-4 marsze, a łuczników dalej tym wychodzą. Flaviusz na przykład, bo Flaviusz już nie jest tak używany. Może będzie miał jakiś turbo fajny skill właśnie, żeby do innej pary garnizonu dodać. No może tak być. No, Flaviusz... Ale bardzo mnie ciekawi z tym Nevskim i Scipio, no bo jednak ciężko zrezygnować ich, żeby nie mieć ich w polu, żeby mieć jako skilla u kogoś. Słuchaj, może sugerują, że jednak Belizariusz, który wyjdzie, to będzie taki zajebisty. może to sugerują nam, nie? I znaczy, wiesz, jak ktoś gra na przykład jedną parę koni i ma na przykład Huo Joan, no to tak. sobie doda tam skilla, wiesz, też nie wiadomo jakie to będą tam skilla, nie? O, Henryka... Ale też ciekawa kombinacja, no. Henryka w sumie... Henryka, jak wrzucisz jego umiejkę do rali, powiedzmy, Zydeliang, to też będzie dość mocne. Tak. No dobra, lecimy dalej. Bo też nie wiadomo, które to są skille, nie? Czy 1, 2, 3, 4. No tak, to też racja, że nie wiadomo. Nowe wątki w Zaginionym Królestwie. Czy wątki w Zaginionym Królestwie zastąpią czad Zaginionego Królestwa? Wątki w Zaginionym Królestwie zastąpią czad Zaginionego Królestwa. Nie kumam tego. Ale dobra, każdy... No. To jak masz na Discordzie tricy. Dobra, to już wiem. Każda wiadomość gracza stanie się wątkiem, okej, dobra. No takie trochę forum jakby takie mini forum. Nie? No Dobra, to tylko, że ten czat teraz chodzi trochę lepiej, a jak porobią wątki, to znowu go wysadzą w kosmos, nie? Wątku będzie aktywowany do końca sezonu Zaginionego Królestwa. Pionierska odsłona systemu wątku zostanie otwarta w niektórych Zaginionych Królestwach sezonu podboju rozpocznie się po aktualizacji. No ja ogólnie nie lubię jakiejkolwiek zmiany w czatach, bo zawsze jak jest aktualizacja do czatu, to później się psuje, zwłaszcza na wersji PC. No, czyli jakby na to nie popatrzeć, to prawdopodobnie my to już będziemy mieli na naszych KVK. A jakby chcieli dodać jakąś useful rzecz do czatu, to mogliby dodać opcję usunięcia zaproszenia do znajomych. Tak. Bo jesteś zmuszony do zaakceptowania, albo ci będzie wisieć ta jedynka całe życie. Tak, dokładnie. No i optymalizacja do tego królestwa. Tu jest w ogóle coś nowego totalnie. No bo tak, zmniejszyliśmy poziomów 16, było 20. Dostawali odpowiednio do poziomu trudności. Czyli co, będziemy pewnie sobie wybierać poziom trudności tak jak na cerolce? Bo prawdopodobnie tak chyba będzie, z tego co czytamy. Na 16 poziomie dodaliśmy zachłannych najeźdźców, którzy można już atakować, aby otrzymać nagrody w zależności od zadanych im obrażeń w wyznaczonym czasie. Nawet jeśli ci nie uda pokonać przed upływem czasu, i tak dostaniesz zwycięstwo i otrzymasz skrzynkę z dodatkowymi nagrodami. Dostosowaliśmy siłą niektórych błogosławieństw. No i też to pionierska edycja Złotego Królestwa będzie w wybranych królestwach, nie? Po aktualizacji. Tak.
w wersji angielskiej pisze, że no, zredukowana liczba do 16 Mhm. oraz zmieniony Błogosławieństwa, tak? że to nie będzie wybór, jak się mówi, trudności? Tak, to nie będzie, tak, no tak, no poziomu trudności, no. Poziomu trudności się nie będzie ustawiało, tylko został zmieniony na wszystkich pokojach. Aha, czyli oni będą, to będzie z automatu dopasować, no to okej, no to jest nawet fajna też opcja. O to. No okej, czyli to już jest fajnie, czyli zmiana będzie dostępna w niektórych królestwach po aktualizacji, czyli też pewnie nas to tnie, bo Złote Królestwo mieliśmy niedawno, w tamtym tygodniu chyba, więc pewnie w czerwcu będzie na pewno, więc będziemy mieli to już. Najbardziej mnie ciekawi, jakie nagrody będą za to, nie? No bo na logikę, no to ucinają ci jedną skrzynkę, nie? Tak. Z nagrodami. Tak. A ja nie powiem, ale z tych wszystkich Cerolek, czy z tych wszystkich eventów, jak Cerolka i ta balada Iliany, jak robię te wszystkie i potem jak otwierasz te skrzynki, no to lecą ci tam, no mało tych zwoju, bo leci ci po 1, po 2. Ostatnio mam dosyć, na przykład ja mam ostatnio szczęście z tymi szkicami. Z Golden Kingdom dropło mi 7 i chyba z ballady albo z Cerolki mi dropły aż 5, także Chyba, że tak. coś tam albo zmienili, albo miałem farta. Ja jak była ta Cerolia, jakby tak powiedzieć, taka wersja nowsza, jakby tak powiedzieć, co niby dobierało ci graczy adekwatnych, tam było tak, że przez 1-2 dni miałeś taką nowszą, a potem wyszło, że źle dobierało, wiesz, siłę do tego i dali nową, ale z tej pierwszej, jak ją zrobiłem, bo ja zrobiłem od razu i dostałem nagrody, to miałem bardzo dobre nagrody, nie? W ogóle byłem w szoku, bo wywaliło mi naprawdę dużo tych zwojów, nie? Tylko tam wtedy problem był ten z dobieraniem i tak dalej, nie? Tak, czasem po prostu dobierało takich lojtków, że to jest masakra. No. Dobra, wróćmy tutaj do aktualizacji. No napisali, że zrobią jakieś zmiany, tylko nie napisali co z nagrodami. Tak, dokładnie. Pewnie nagrody zostaną tak same, jak to liczyć. Optymalizacja Arki Ozyrysa, 5. punkt. W następnej arenie będziemy mogli grać już solo. Ogólnie tutaj jest tego dużo. Srebrna arena to jest, złota arena to jest od 1 do top 1 do top 20 sojusz, a srebrna to jest top 21 w górę, to wydaje mi się, że to nie rusza nikogo. Nie, to jest nie dotyczy nikogo ta zmiana. Tak, to jest tak, żeby chyba było. No chyba, że się z takiego sojuszu solo zapiszesz, nie? Co wtedy może. Ale nie wiem, czy to ma sens, bo mniej tam jest nagród. Nie no, bo małe królestwa, no to wiadomo, no to nie używają dużo tych sojuszów, a duże królestwa i tak nie zapełnią ponad 20. No powiedzmy 93, no to tam nie wiem ile masz, powiedzmy graczy 450, no tak to podzielić na 30, to i tak, no nie wiem kogo dotyczy ta zmiana, ale... Przed starciem możesz preferować rolę mobilizacji garnizonu lub walki w polu, czyli pewnie będzie można jakoś zaznaczać, albo lider to będzie zaznaczał. Jak się zdaje. Każdy otrzyma proponować zadania, cel w oparciu o konkretną rolę, no ale to i tak wcześniej się ustala niż to, co... To tam osoba, która zarządza arką, to zazwyczaj wysyła maila, kto co robi, mapkę rozrysuje, co robi, także... Tak, 4 osoby to ogólnie zarządzają. Dobra, o tym, kto zostanie wybrany, zdecyduje historia poszczególnych graczy w Arce Ozyrysa. Koordynatorzy mogą umieścić znaczyki na mapie, korzystać z umiejętności pola, wybierać kapitanów garnizonu dla zajmowanych budynków. Nagrody drużynowe nie będą przyznawane w zależności od rezultatu drużyny, a raczej w zależności od liczby zdobytych punktów indywidualnych. No ale to się chyba nic nie zmienia, ale to jest wszystko ogólnie w tej srebrnej, nie? Tak, to wydaje mi się, że po prostu rzeczy ze złotej dodają do srebrnej. Ale nie wiem, kogo to ma dotyczyć. Może takich ludzi, co naprawdę mają mało czasu i w solo wejdą w jakiś sojusz i zaczną sobie grę, żeby te 5 głów zebrać czy coś. Ale to dziwnie grać arkę 1 na 1, no to... W nowej funkcji Złotej Areny przed dobieraniem przeciwników koordynatorzy drużyny mogą wyznaczyć każdemu zawodnikowi trasę, górną, środkową, dolną oraz mobilizację garnizonu lub pole walki. Mogą oni też przypisywać graczom specjalne etykiety, wyznaczone dodatkowe obowiązki, takie jak eskorta, arki czy meldunki przy karawanie. Po wejściu na mapę widzą, że masz proponowane zadania i cele w oparciu o swoją rolę. To nie jest głupie, bo też w sumie lider wcześniej może to rzucić i ty możesz to jakoś zawsze sobie mieć wgląd już w grze, a nie patrzeć po mailach, co tam było, nie? Zależy właśnie jak to będzie zrobione. No.
Ale widzisz, będzie to pionierska arka, to zostanie wprowadzone w pionierskiej arce, czyli będzie mi prawdopodobnie znowu 2 arki, będzie arka co tydzień, bo tylko że na to Tak, pionierską... tylko żeby tak. nie dali jak kiedyś, tak z Tak, rok 200 temu, półtora roku 200. temu, jak wprowadzali te arki z tą widocznością, co nie? Tak, wiem. To było tylko 200 slotów i teraz Tak. sobie policz, że masz tam 2000 coś królestw, Mhm. w niektórych królestwach masz po 2-5 sojuszy, a miałeś tylko 200 miejsc, no nie? Tak, bo oni robili tak, że najpierw dali 200, potem dali 400, potem dali chyba 600 i tak było przez 3 tygodnie, czyli praktycznie przez miesiąc mogłeś grać co weekend Arkę Ozyrysa, tylko jeżeli się udało twojemu liderowi o danej godzinie, czy punkcie 0, czyli tak mamy na nasz czas teraz to jest 2 w nocy, czyli o 2 w nocy 01, udało się zarejestrować po prostu, że był szybki. Bo nie każdemu się to udało, nie udaje. Więc jeżeli coś, no pewnie coś takiego będzie, nie? Ale z drugiej strony też fajnie, bo jeżeli ci się uda, no to możesz zagrać 2 razy arkę 2 razy arkę w 2 tygodniach i zdobyć po prostu więcej główek, nie? Nagród. To jest... Albo zarwiesz noc, później wstaniesz rano do roboty i Tak, to też racja. nic z tego nie będzie. Tak, to też może tak być, nie? No, ogólnie znowu coś tutaj planują, więc no będzie trzeba filować i spróbować się zapisać, nie? Usprawnienie do wersji PC, dodać motion w obciążeniu urządzenia oraz nowe opcje ustawienia wyświetlania obsługujących panelu ustawień. No nie wiem. Mnie to nie rusza, nie? Jakoś bardzo ta aktualizacja PC. No i inne poprawki, oto optymalizacja kryzysów Ceroli, nowy wódz, będzie dodany szaman Alamanda, ryk tundry. Dodali animowy poradnik dotyczący strategii walki z wodzami, aby ułatwić graczom zrozumienie umiejętności przeciwników i opracowanie odpowiednich taktyk. No tak, jak ktoś nie rozróżnia kolorów na Arlisi, no to taki poradnik się przyda. No tak, to się zgodzę. Już nie mówię o tym, jak chodzi o odbieganie z linką, bo dali, wiesz, tą czerwoną linkę, która ci się pojawia. Wiesz, jak są te bufy czasem w Cerolce, nie? Laser, tak? Tak, To ten możesz laser. zrobić, no. Kurwa. Ile razy coś takiego potrafiło wytłuc, no nie, ludzie nie patrzą w ogóle. No ja akurat z tym problemu nie mam, bo sobie tam Ceroli ogarniam bez losowych osób, więc... No, znaczy ja Cerolkę, wiesz co, zależy kiedy zagram. Jeżeli zagram na Legendzie Cerolkę w dzień, kiedy wyjdzie, to ja tą Cerolkę robię od strzału, wiesz, tak, pyk. I ta Cerolka jest zrobiona, wszystkie i nie muszę. Ale jeżeli ja zrobię to w drugi albo w trzeci dzień tej Cerolki, to zawsze trafię na jakiś, kurde, wiesz, cięższy graczy, nie? I nie zrobię tego od strzału. Na to. Ja, wiesz, nie zawsze się tam zgaduję, kiedy to robimy z innymi graczami, po prostu wolę pyknąć. Jak jest opcja, że ktoś robi ze znajomych, to idę, ale jak mam opcję, żeby pyknąć sam, no to robię, że mi to już z głowy, nie? Co tu będziemy mieli? Optymalizacja czynności widoczności informacji. W panelu ustawień dodaliśmy opcję filtrowania informacji o sojusznikach. Po wyłączeniu będzie można szybko ukryć informacje o sojusznikach o działach w trakcie walk w mapie. Czy w panelu ustawień dodaliśmy opcję rodzaju jednostek na widok strategiczny, czyli ogólnie takie optymalizacje czynności widoczności informacji w grze, czyli tutaj parę takich rzeczy, które już sami sobie będziemy mogli przeglądać, w sensie, nie? no, ciekawi mnie to, że No. kiedy ukryte awatary, efekty Tak. skilli, damage, że tu jak będziesz w diamentach, to nie wiem, że jakieś awatary trupsów nie będą widoczne, coś tam, to jeśli to dobrze zrobią, no to po prostu walka będzie jakby przyjemniejsza, łatwiejsza. No, jest parę rzeczy, które taki będzie wizualny chyba łatwiej. Zobaczymy, jak to wprowadzimy, bo to będą tutaj, to tutaj chcą wrzucić, to będzie takie gdybanie, no te raporty z bitwy, udostępniania domyślnie, te raporty też mogą się zwijać. Czy tu ciekawe właśnie, tu jeszcze wracając tutaj, to No. jak czytam, no to może być OP właśnie, że będziesz mógł tak zmienić ustawienia, że nie będziesz widział jakichś losowych rzeczy i naprawdę będziesz mógł się skupić full na walce i będzie wygodnie się bić, no. Jak tu patrzę, jakieś wyłącz ikony trupsów, wyłącz unit typesy, coś tam. Może będzie wygodniej podczas walk, też tak może być. No ciekawie. Ciekawe to, że bo potem mam czytam jeszcze obciążenie uprawnień dla członków z określoną ranką. Administratorzy sojuszów, nie tylko liderzy utowani administratorzy mogą zmieniać kapitana garnizonu, oddziały.
Mobilizacja oraz kolej garnizonu na mapach Macierzyskiego Królestwa i Zaginionego Królestwa. Począwszy od okresu jałowego przed sezonem trzecim, administratorzy sojusz będą mogli usuwać oddziały z budowli sojuszu na mapie Królestwa, czyli do KVK 3. Będzie można też to robić. Lider i administrator sojuszu mają wgląd. No, to co mamy my na soku chyba. Tak? Dobrze pamiętam, my mamy to. W sensie Alliance Officers, not just titlet Officers and A, Leaders. my Czyli, mieliśmy że tytuły. zwykli, czyli zamiast teraz Tak. 5 osób, będziesz miał 9 osób, które Tak, mogą... tak, że nie tylko tytułowi. To Tak, będzie bardzo dobre. tak, bo wtedy nie będziemy Bo, musieli tytułu, no. to racja. Będzie Każdy łatwiej ci gada. zmienić garnizon i tak dalej. To Tak. bardzo fajne. To jest dobra, bo to w sumie wszyscy R4, co będą mogli to ogarnąć, nie tylko tytułowi. Sojusze mają wgląd w lokalizację każdego członku. To jest fajne, bo tak, lider i administrator sojuszu mają wgląd w to, czy dany członek włącznie z liderem jest zalogowany. To jest dobre, bo tam chyba tylko tytułowani mogli wtedy. Lider i administrator sojuszu mają wgląd w lokalizację każdego członków. To też fajnie, bo przedtem mógł chyba tylko to zobaczyć ten, który ma tytuł. Tylko lider i administratorzy sojuszu mogą uzupełniać sklep sojuszu. A przedtem mógł... Nie no, przedtem ty też administratorzy... Chodzi ci, że tylko utytułowany lider może dodać rzeczy do sklepu sojuszu? Tak, bo tutaj jest tak, że lider i tytuł To nie, tylko to lider. zmienili, bo każdy oficer mógł dać, a teraz tylko utytułowany oficer. Racja, bo tam każdy mógł, masz rację. Zapisać listę uprawnień dla członków poszczególnych rangami, aby ich przeglądane było bardziej intuicyjne. W panelu ustawień dodaliśmy opcję ukrycia efektów wizualnych pod oddziałami, w które działa umiejętność króla lider. Czekaj, dobra, No. to chyba najlepsza opcja, tak szczerze. No, w panelu... Jakby, jak sobie, no wiadomo, niektóre królestwa się nie dotyka, No, na przykład jak, no nie wiem, masz naprawdę dużego bala i Tak. użyjesz tego King Skilla, Wiem. to jest dramat, nie? tak, wiem. Jeśli właśnie ja na to liczyłem teraz, jak na ostatnim KVK na przykład mieliśmy ruinę, bo to na ruinach właśnie najlepszy przykład, no to przecież dramat, No, nie? Jakby cała no. widoczność, wszystko. Zoptymalizowaliśmy tekst niektórych zasad, aby były bardziej czytelne i to w sumie chyba tyle. To co, jakieś podsumowanie? Zarządcy, który powinien kwestionariusz przed aktualizacją w ciągu 5 dni otrzymają prezent. Dobra, nieważne. No, big patch i big chyba dobry patch. Jakby bardzo, bardzo fajnie, bo tak. Ułatwiają fighterom po prostu walczenie. Mm. Ułatwiają leadershipowi właśnie zarządzanie, że tam ten właśnie zmiana garnizonów, coś tam. No z tą arką, no to no zależy jak to będzie wyglądać, tak jak mówiłem. Jeśli zrobią to dobrze, no to spoko. Golden Kingdom, no zależy od nagród, nie? Jakby No. to mnie najbardziej interesuje, bo przejść to pewnie się przejdzie i tak, nie? To Golden Tak. Kingdom zawsze zmieniali, a i tak się zawsze dało Tak. przejść. Głównie o nagrody po prostu chodzi. No. No Nie, co, fajnie, no, że fajnie w tym Orleanie. tak, że to ten Orlean ogarnęli. Będą te nowe jakieś kombinacje możliwości. Ogólnie No. czerwiec się zapowiada zarąbiście. Już nie mówię o samym to, co tutaj masz w tym patchu i tych eventach i tych opcjach do wyciągnięcia nagród, bo wiemy, co jeszcze dojdzie w czerwcu. No, naprawdę czerwiec będzie bardzo intensywny. Najbardziej nie umiem sobie wyobrazić z tego forum jakby tych triców. Mhm. No, No a tak to, no to wracając do tych tam eventów i ogólnie czerwca, no to mega dużo nagród, mega dużo roboty. Właśnie mówię, jak na przykład może nam się trafić tak, że mi jeszcze moje królestwo na przykład może mieć pre-KVK czy coś, ten Zenit, to naprawdę czerwiec będzie niezły. no. Nie no, to Tylko jest na pewno szykować- będzie, bo go zapowiedzieli, tylko kiedy dokładnie? Szykować AP, szykować speed-upy, szykować kaskę, no co, takie No. podsumowanie. No, nie, to z drugiej strony to też nie ma jakichś tam dużych pieniędzy, żeby przyszykować, ale no, jakaś stówka pewnie pójdzie. No zależy, nie? No bo na przykład jak masz to do rybek masz pakiet, do Tak. tego, nie wiem jak to po polsku jest, Smithy Specials, Tak, no tak, tam też idzie pakiet. tam Ale też czy... pełno pakiet. Masz Mm. pakiet do tych 7 kgm eventu, masz pakiet w 7 kgm evencie, będziesz miał pewnie nagrody za doładowanie. No, kurwa, no tak. Jeśli to Road to Greatness też nas, też nas dotyczy, ale nie wiadomo co to jest, no to pewnie też kolejne. Jeśli będzie Zenit, no to kolejna paczka. Mm. No, nieźle się czerwiec zapoda. No nie wiem, mi się podoba ten patch ogólnie. O. A jeszcze się śmiałem, bo przed chwilą pisałem z znajomym,
A jeszcze powiedzmy tak, wyjdzie opcja 24 czerwca, że zapiszemy się na te same KVK. Tak, no i policz, że właśnie jeszcze ci, oprócz tego, co masz w tym patchu, Dobra, no. może ci dojść KVK, może ci dojść MTG, może ci dojść Alliance Mobilization, jakby, No. no i ten Zenit, no to będzie nieźle. No i końcem czerwca spotkanie jeszcze z Rise of Kingdoms. Pierwsze w Polsce, nie? No, będzie ciekawie, nie? Czerwiec będzie bardzo intensywny. Boziu, dobrze, że mam urlop. Ale nie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie, nie? Mnie najbardziej dziwi to, że bardzo dużo nagród dali. Tak, to jest coś... A do Tyle tego... eventów, co dali i tyle nagród, co możesz zebrać, to naprawdę nieźle. A na pewno się pojawi jeszcze pewnie za niedługo, bo jeszcze nie wiem na pewno się pojawi za niedługo, na pewno, nie, nawet 2 będą w czerwcu, z tego co pamiętam, eventy dotyczące 20 głów, w sensie, wiesz, to co masz, tam co jakiś czas puszczają, więc w czerwcu będą na pewno 2, wiesz, to zbieranie, Boże, rośniemy siłą i zdobywamy 20 głów, nie? Właśnie teraz sobie czytałem, że usunęli albo zmienili, w sensie nie, że usunęli, no zmienili GH eventy, że właśnie teraz ich jest mniej, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale nie ma zawsze jednego, PNG, tak. Nie ma zawsze jednego. PNG był, no. Tak, bo zawsze były 3 rodzaje tych, wiesz, w trzech różnych jakby tak specyfikacjach, bo tam za technologię, budowanie i szkolenie było za szkolenie i było jeszcze jedno za zwiększenie siły. No dobra, ale jak No. dali taki czerwiec, to mi się to No, podoba, bo to tak. wszyscy mają szansę na nagrody. Tak, no, będzie fajnie, więc naprawdę szykujcie się, bo będzie warto sobie pograć w tą gierkę w czerwcu. Zwłaszcza jak są wakacje. Ja się śmieję się, bo ja już widzę jak Snow na to, jak to zobaczy, nie? On już mówi, wiesz, on bardziej wakacje tak na spokojnie, a tu będzie trzeba robić, żeby pozbywać fajne nagrody, nie? No, idealnie na wakacje fajrancik. Tak, no dla nas tak, ale dla tych, co tak wiesz, myślą, że w wakacje wychillować, to już nie. No ale nie, ogólnie patch bardzo propsowy, nie? Bardzo, bardzo fajny i dużo ciekawych zmian i na pewno dużo takich rzeczy, które wam się przydadzą, więc no co tu dużo mówić. Trzeba cisnąć i tyle, nie? Pertol, kończymy. No. Dokładnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas komentujecie, lajkujecie i dajcie też swoje, jakby tak powiedzieć, pomysły. Dzięki, Bertol, że wpadłeś jeszcze raz. Dzięki, siemanko. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie. Hejo.